Dzień dobry. Godzina 19:07. Dajcie znać, kiedy mnie będzie słychać dobrze. Dzień dobry jeszcze raz, kochani. Dajcie proszę znać, kiedy będziecie mnie już widzieć. Jest, super. Bardzo dziękuję za informację. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Witaj Patrycja, cześć Ela. Cześć, cześć Kleo, witajcie kochani. Ale się cieszę, że was tyle tutaj jest. Słuchajcie. Cześć, cześć dziewczyny, ale się cieszę, tyle was tutaj jest, bardzo się cieszę, naprawdę. Słychać, super, okej, to lecimy w takim razie. Jeszcze raz chciałabym wszystkich bardzo serdecznie powitać, zarówno te osoby, które widzę po raz pierwszy, bo wiem, że też tutaj takie są, osoby, które są z naszego profilu na Instagramie moonsister.pl, a także wszystkie te osoby, które już są zapisane na 3-dniowe warsztaty Podróż Duszy, Twoje poprzednie wcielenia i ich wpływ na ziemską wędrówkę. Jest nas tutaj już, nie wiem, chyba pewnie, patrzę teraz, około 300 osób, już 300 zaraz. I dajcie znać, jeżeli jest tutaj te 100 osób, które się zapisały już na warsztaty, bo jestem bardzo ciekawa, ile z Was, z osób, które tutaj są już na warsztatach. Ekstra, super. No dobrze, kochani moi. Z takich jeszcze spraw na początek formalnych, to na końcu skupię się dopiero na pytaniach. Nie będę sobie przerywać, więc jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja sobie pozwolę na nie odpowiedzieć już na końcu. Natomiast co jest jeszcze istotne, gdyby mnie wywaliło, gdyby wyrzuciło mi internet, cokolwiek takiego by się stało, żebym Wam zniknęła, ja wrócę w to miejsce, więc w razie czego bądźcie tutaj na grupie i czekajcie proszę na to, aż się pojawię. I myślę, że możemy zaczynać w takim razie, skoro już jesteśmy, jest godzina 19:09, 2 minuty dla spóźnialskich ewentualnie i teraz możemy już lecieć z tematem. Słuchajcie, to jest w ogóle absolutnie niesamowite, że tak wiele osób interesuje się tym tematem reinkarnacji, tematem poprzednich wcieleń, tematem wędrówki dusz, tematem przedurodzeniowych planów. Tymi tematami wszystkimi, które mnie fascynują od wielu, wielu lat i dzisiaj właśnie tą fascynacją chciałabym się z Wami podzielić. Dla tych osób, które mnie nie znają, to tylko się szybko przedstawię. Jestem Dora i razem z moją przyjaciółką Sarą, która jest astrologiem i mentorem jednocześnie energii pieniądza, prowadzimy profil moonsister.pl. To jest taki profil na Instagramie, który jest kierowany do osób, które rozwijają się duchowo. Rozwój duchowy swoją drogą jest ze mną od dziecka. Dziś się nawet zaśmiałam, słuchajcie, sama do siebie, ponieważ ja Wam to już może powtarzałam parę razy na Instagramie, ale nie wszyscy mnie znają, że pierwsza książka, którą ja przeczytałam, po cichaczu zresztą, u koleżanki w domu, to było Życie po życiu mojej przyjaciółki. I kiedy miałam pewnie, nie wiem, z 8 lat można powiedzieć, to siedziałam i dosłownie strona po stronie uczyłam się na tej książce czytać, a teraz po prostu jestem tutaj z Wami i będę się dzieliła z Wami tą wiedzą o tej tematyce, także no jestem naprawdę mega podekscytowana. Czym w ogóle się zajmujemy? Czym ja się zajmuję? Ja jestem profesjonalnym numerologiem. Oczywiście mam za sobą też wiele kursów z różnych metod czytania planu duszy, z wzbogaconej medytacji, z Primordial Sound Meditation, z Soul Body Fusion, Energy Healingu, NLP, EFT itp. Ale tak naprawdę ogromną moją pasją jest temat planowania przedurodzeniowego, temat dharmy, czyli życia zgodnie z tym planem przedurodzeniowym i temat umów dusz. I tym tematom poświęcam dużo czasu i tak naprawdę nieustannie je badam, zarówno wśród naszych klientów, wśród osób, które są u nas na Instagramie i do nas piszą, ale w ogóle przyglądam się też różnym badaniom na ten temat, czytam, poznaję, sprawdzam, oglądam, także jest to taki temat, w którym jakby można powiedzieć, że się czuję dosyć mocno. I w ostatnim czasie sporo pytań dostawałyśmy u nas na Instagramie dotyczących poprzednich wcieleń. Z pewnością dlatego, że z jednej strony bardzo często o nich mówię na Instagramie i często ten temat poruszam, ale myślę, że też dlatego, że mamy rok 2023. Ja już o tym mówiłam na naszym profilu, że to jest rok pod wibracją siódemkową, a więc to jest taki rok, w którym chcemy grzebać w swojej podświadomości. To jest taki rok,
kiedy chcemy szukać połączenia z naszą duszą, kiedy chcemy się z nią zintegrować i po prostu poznać to, co jest owiane tajemnicą. Grzebiemy gdzieś tam w meandrach, w zakamarkach naszego wnętrza, przyglądamy się, czego pragniemy i zastanawiamy się. Mamy też takich wiele, można powiedzieć, rozkminek egzystencjonalnych, kim my jesteśmy i co my tu robimy. Dodatkowo, tutaj mi też Sara zdradziła, to wam powiem, że od 7 marca Saturn przez następne 3 lata będzie przebywać w znaku ryb. I to połączenie pokazuje na konieczność przepracowania swojej przeszłości z jednej strony tu i teraz, w tym wcieleniu, ale też tej przeszłości, którą niosą ze sobą poprzednie wcielenia, ponieważ ryby są 12 znakiem zodiaku, który odpowiada za poprzednie wcielenia i symbolizuje też odmienne stany świadomości. Z kolei Saturn daje nam taką mądrość i determinację do tego, żeby uwolnić się od brzemienia i blokad przeszłości. A pragnę oczywiście zauważyć, że wiele z naszych blokad, wiele z naszych traum, wiele z naszych chorób, fobii, a nawet uzależnień niesiemy ze sobą z poprzednich wcieleń. I z tego też względu, że ten temat budzi takie duże zainteresowanie i że z jednej strony jest trochę kontrowersyjny, a więc warto go też oswajać. Zdecydowałyśmy się z Sarą, żeby ten wykład był dostępny dla każdego. Ten wykład będzie wprowadzeniem do 3-dniowych warsztatów Podróż Duszy, przeszłe wcielenia i ich wpływ na Twoją ziemską wędrówkę, które poprowadzę dla Was już 10 marca. Będą one trwały do 12 marca, będą się odbywały online. I na koniec zaproszę wspaniałego gościa, Paulę Kraklio, która przeprowadzi dla osób, które będą na warsztatach, sesję regresingu grupowego. Także czeka nas niesamowite wydarzenie, natomiast żeby jakoś wprowadzić się do tego wydarzenia, musimy sobie porozmawiać o niektórych zagadnieniach, które być może Wam są już bliskie i które być może znacie, ale z drugiej strony warto sobie tą wiedzę usystematyzować. Dziś porozmawiamy sobie nieco o reinkarnacji, o planowaniu przedurodzeniowym, i o tym, w jaki sposób jedno i drugie powiązane jest z poprzednimi wcieleniami. Na start zastanawiam się, czy kiedykolwiek wcześniej, zanim zobaczyliście posty o warsztatach, czy zanim zobaczyliście informacje o wykładzie, czy w ogóle zastanawialiście się, co w ogóle było przed momentem, kiedy się tutaj pojawiliście. Co z moimi przeszłymi życiami? Kim byłem albo kim byłam? Co robiłem? Co mnie pasjonowało? I jaki to może mieć wpływ na moje obecne życie? Czy mieliście w ogóle kiedykolwiek taką refleksję? Dajcie znać koniecznie. Jeśli nie mieliście takiej refleksji, to oczywiście nie jest to w żaden sposób zła odpowiedź, dlatego że nie każdy czuje taką potrzebę, więc jakby spokojnie. Ale jeśli tak, to chciałabym wiedzieć, jakie mieliście refleksje, bo jestem bardzo ciekawa. I teraz, jeśli temat podróży duszy Was pociąga, jeżeli zarezonował z Wami w jakiś sposób tytuł tego wykładu i jeżeli tutaj jesteście, to znak, że chcecie, ale przede wszystkim jesteście gotowi, żeby dowiedzieć się więcej. Naprawdę nie każdy jest gotowy i nie każdy jest na to otwarty. Jesteście na takim poziomie swojej wędrówki, że jest coś, czego musicie się ode mnie dowiedzieć. Ja to głęboko wierzę. Wierzę w to, że nie ma przypadków i trafiliście tutaj po to, bo to właśnie ja mam być tą osobą, która Wam coś przekaże, która być może w Was coś uruchomi, być może coś otworzy, albo po prostu zainspiruje do czegoś. I wierzę jednocześnie, że są wśród Was osoby, które wierzą w reinkarnację, które czują, że jest coś więcej niż tylko wymiar, w którym przebywamy. Dlatego nie będzie dla Was zaskoczeniem ani jakąś dużą kontrowersją to, co dzisiaj powiem i to, co Wam dzisiaj przekażę. Gdy zaczynamy kolekcjonować wiedzę dotyczącą naszych przeszłych wcieleń, bo tak naprawdę to właśnie przypomina takie kolekcjonowanie puzli, z których musimy złożyć całość, to rozpoczynamy taką bardzo intrygującą przygodę odkrywczą. I wierzcie mi, że ta przygoda będzie już trwać naprawdę w nieskończoność. Dlatego, że jak tylko zaczynamy pracować z tym tematem, to od razu uruchamiamy swoją uważność na znaki i na informacje, które płyną od duszy, które płyną od wszechświata. Potrafimy je wyłapywać, wyłuskiwać i od razu wtedy przychodzi do nas ich więcej. Kiedy otwieramy się z tym tematem, to od razu uruchamiamy swoją uważność również na to, żeby intuicyjnie interpretować te znaki. Kiedy otwieramy się na otrzymywanie wiedzy zapisanej w naszej duszy, to wtedy nasze wspomnienia z poprzedniego życia, zapisane na matrycy naszej duszy, zaczynają do nas napływać na różne sposoby.
I zdradzę Wam taką tajemnicę, że tak naprawdę one cały czas do nas napływają, codziennie praktycznie. Natomiast dopóki nie jesteśmy wrażliwi na to, by je dostrzegać, dopóki nie jesteśmy wystarczająco uważni, dopóki niewystarczająco dużo energii poświęcamy na to, żeby im się poprzyglądać, no to ich po prostu nie zauważamy. Powinniśmy pamiętać również, że nasza dusza nie porozumiewa się z nami językiem polskim pełnymi zdaniami. Ona się porozumiewa z nami językiem symboli. Więc odczytywać informacje z tej matrycy, z matrycy duszy, to znaczy nauczyć się te symbole dostrzegać. I w tym właśnie pomaga uważność, w tym pomaga to, żeby zwolnić, żeby pomedytować, żeby uspokoić umysł i zaangażować naszą intuicję, by z nimi pracować, by je umieć zinterpretować. Dlatego, że w rozwoju duchowym pamiętajcie, że cała wiedza jest tak naprawdę w Was. I Wasza intuicja to jest najsilniejszy zasób do wszystkiego, nawet do interpretacji tego, co do Was przychodzi i umiejętności wyciągnięcia z tego wniosków dla siebie, które są wspierające. Zobaczcie, większość z nas tak naprawdę na co dzień nie ma tej uważności w sobie. My się tak prześlizgujemy przez życie, jesteśmy zajęci materialnymi sprawami, sprawami związanymi z karierą, z rodziną, z przyjaciółmi, z domem, z jakimiś codziennymi, bieżącymi sprawami, rachunkami, przedszkolami, zakupami. I znaczna część naszej świadomości jest po prostu przez cały dzień zajęta. Jest też w dużej mierze programowana i kontrolowana chociażby przez biznes marketingowy, przez reklamowy, z taką dużą rangą kuszących produktów, które niby są najważniejsze i najbardziej potrzebne do tego, żeby żyło nam się dobrze. Nadążacie? Więc po prostu nie ma w nas tego momentu na refleksję, na zwolnienie. Nie wiem, czy zauważyliście, na pewno zauważyliście, że w ogóle Zachód ma jakby mniej czasu na zgłębienie się we własne wnętrze, na eksplorowanie naszego wewnętrznego świata, na przemyślenie naszego przeznaczenia, na przemyślenie naszych potrzeb duszy, na medytację, na chwilę zwolnienia. O wiele więcej czasu poświęcają chociażby filozofie azjatyckie, które mają większy szacunek do tych praktyk. Pamiętam, jak byłam z Sarą na Bali i tam Balijczyk powiedział nam coś absolutnie wyjątkowego. Zapytaliśmy się go, jak ty masz czas na to, żeby jednocześnie pracować, masz jednocześnie czas na rodzinę i masz jednocześnie czas na relaks, bo on mówi, że bardzo tego pilnuje. On powiedział, że to jest po prostu proste jak konstrukcja cepa. 8 godzin na pracę, 8 godzin na rodzinę i na jakby relaks i 8 godzin na sen. I człowiek jest wtedy szczęśliwy. I przez te 8 godzin on ma czas jednocześnie na to, żeby poświęcić go rodzinie, ale jednocześnie poświęcić też sobie. Dlatego tak ważne jest, by uważnie pielęgnować w sobie potrzeby rozumienia tego, co nasza dusza do nas mówi. A tak jak mówię, w naszym świecie, kiedy my jesteśmy w stresie, w pędzie, zestresowani rachunkami, pieniędzmi, sytuacją gospodarczą, polityczną, ciężko jest nam sobie odnaleźć właśnie ten moment na pauzę. I jednocześnie bardzo ważne jest to, żeby umieć zaufać intuicji i pozwolić tym informacjom z wnętrza dosłownie płynąć. Słuchajcie, Sara mi podesłała dosłownie 2 dni temu bardzo fajne zdanie i ja się z Wami tym zdaniem podzielę. Brzmiało ono tak. W tybetańskiej kulturze zajętość jest uważana za najbardziej ekstremalną formę lenistwa. Wspaniałe, prawda? Gdy jesteśmy ciągle zajęci robieniem rzeczy, nie mamy czasu na niewygodne myśli lub uczucia, czyli nie angażujemy się w naprawdę ważną wewnętrzną pracę. Ale na szczęście coraz więcej ludzi się budzi, coraz więcej osób stawia sobie pytania: kim jestem? Kim jestem, kiedy nie odgrywam tych wszystkich ról, które na siebie przyjmuję w życiu? Kiedy nie jestem mamą, żoną, pracownikiem korporacji, koleżanką, prawniczką, jakkolwiek. Kim jestem? Co ja naprawdę tutaj robię? Jaki jest cel mojego życia? Jaki jest mój cel? Skąd przychodzę? Co mogę robić w życiu, żeby czuć się spełniony czy spełniona? Co ma dla mnie przyszłość w tych niezwykle wymagających czasach? Co mi przyniesie? Myślę, że coraz więcej osób czuje, że jest kimś więcej niż rolami, które odgrywamy w życiu.
I to jest fajne, dlatego że to rozbudza w nas ciekawość, chęć poszukiwania, chęć poznawania, chęć rozwoju. To nas motywuje do pracy nad sobą. I choć nie ma nic złego w szperaniu wiedzy z poprzednich wcieleń czy reinkarnacji, po prostu z ciekawości, to w gruncie rzeczy te informacje o poprzednich wcieleniach są dla nas bardzo ważne i są pożyteczne. Skąd wiem, że ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie, że to jest dla nas ważne? No przede wszystkim słuchajcie dlatego, że nasza dusza nie pokazuje nam nic, co nie jest istotne z punktu widzenia tej inkarnacji, jeżeli chodzi o poprzednie wcielenia. Ona nam nie udostępni informacji dotyczących poprzednich wcieleń, jeżeli one z jakiegoś punktu widzenia tej inkarnacji nie są dla nas istotne. Czasami nam coś pokazuje, bo chce, żebyśmy coś przetransformowali. Czasami nam coś pokazuje, bo potrzebujemy coś uleczyć. Ale to jest zawsze coś, co my jesteśmy w stanie wykorzystać w tej inkarnacji. Więc jeśli mamy w ogóle jakikolwiek dostęp do jakiegoś ułamka wiedzy o naszych poprzednich wcieleniach, to oznacza, że ta wiedza jest dla nas przydatna. Wiedza o poprzednich wcieleniach może nam na przykład pomóc w przepracowaniu jakiegoś wzorca. Bardzo często jest tak, że mamy jakieś blokady w tym wcieleniu, na przykład blokady dotyczące finansów. Może być też tak, że nie wiemy dlaczego mamy problem powiedzmy z tym, żeby schudnąć, czy mamy wagę cały czas albo cały czas puchniemy i nie wiemy dlaczego. A później okazuje się, że w poprzednim wcieleniu na przykład mieliśmy bardzo traumatyczną sytuację związaną z naszym wyglądem i obudowujemy się po to, żeby być nieatrakcyjni, żeby być niewidoczni, żeby nasza prawdziwa istota nie była widoczna. Jest to jakaś taka forma obrony. Czasami nie jesteśmy w stanie nawet wyjaśnić tego, dlaczego tak się dzieje, ale właśnie i numerologia, i te informacje, do których mamy dostęp z poprzednich wcieleń, są nam w stanie wyjaśnić, skąd się biorą pewne wzorce, pewne nawyki, pewne lęki i pomagają jednocześnie nam je uwolnić. Możemy na przykład informacjami o poprzednich wcieleniach uleczyć fobię i nie jest to tak na dobrą sprawę nic kontrowersyjnego lub nic nieznanego, ponieważ jest bardzo wielu hipnoterapeutów, którzy się zajmują tym, że przenoszą nas do poprzednich wcieleń właśnie po to, żebyśmy zmierzyli się z jakimś lękiem i go uzdrowili. I faktycznie jest tak, że w tym wcieleniu, po takiej sesji hipnoterapeutycznej w ogóle jakby odpuszczają nam te lęki, bo my jesteśmy w stanie oswoić ten lęk, jesteśmy w stanie sobie pomóc. Informacje o poprzednich wcieleniach mogą nam także pomóc odkryć to, co jest naszą dharmą, czyli co jest tą motywacją, tą siłą, która będzie nas popychać przez życie, kiedy my będziemy się czuli usatysfakcjonowani. Byśmy mogli podążać swoją ścieżką, byśmy mogli żyć razem zgodnie z naszą wewnętrzną prawdą. Może nam pomóc też odkryć to, co jest naszym talentem, co nas uszczęśliwi. Dlatego rozumiem, że osoby, które mówią, że ta wiedza jest zupełnie niepotrzebna, mogą nie wiedzieć, mogą nie znać, mogą nie widzieć sensu, natomiast ja ten sens widzę od dawna i dlatego uważam, że warto jest się z Wami tą wiedzą podzielić. Ta wiedza faktycznie nie jest potrzebna, jeżeli jesteśmy krótkowzroczni, jeżeli prześlizgujemy się w życiu z dnia na dzień, jeżeli jesteśmy właśnie zajęci swoimi sprawami, gdy wychodzimy z założenia na przykład, że rodzimy się tylko po to, aby umrzeć, a bardzo wiele osób tak myśli właśnie. Ta wiedza nie jest nam potrzebna, jeżeli jesteśmy osadzeni mocno w świecie 3D. Jeżeli duchowość to dla nas trend lub drdymały. Ale jeżeli spojrzymy na życie z szerszej perspektywy, a nie tylko z perspektywy tu i teraz, czyli będziemy potrafili jakby wyjść na chwilę z tego naszego ciała, żeby popatrzeć na to właśnie z tej szerszej perspektywy, to wiemy, że nasze życie jest częścią większej całości. Jeżeli znamy prawo karmy, nie tylko z definicji oczywiście, to natychmiast staje się dla nas jasne, że to, w jaki sposób żyliśmy w przeszłych wcieleniach, wpływa na to, w jaki sposób wiedziemy życie obecne. I wiemy też wtedy, że w tym wcieleniu możemy się mierzyć z konsekwencją poprzednich wyborów. Mam nadzieję, że jesteście ze mną i że nadążacie za tym, co mówię. Tak naprawdę bardzo dużo mówi o tym numerologia, co przynosimy, jeżeli chodzi o blokady, o karmy z poprzednich wcieleń i też daje nam sposoby na to, żeby to przepracować. I a propos numerologii, to podobnie jak astrologia, jak wiele religii, filozofii, ona zakłada istnienie reinkarnacji.
Reinkarnacja, jak zapewne wiecie, oznacza dosłownie powtórne wcielenie, tak? Reinkarnacja. I reinkarnacja według niektórych wschodnich doktryn religijnych jest wiarą w wielokrotnie odradzanie się po śmierci, związane z wędrówką, albo inaczej mówiąc pielgrzymką, albo jeszcze inaczej mówiąc ponownym wcieleniem duszy. Czyli w szerokim ujęciu reinkarnacja jest traktowana na równi przez filozofów i przez osoby religijne jako taka sytuacja, w której część istoty może przeżyć śmierć ciała. Oznacza to, że ta część określana jako świadomość, jako dusza, jako duch, jako wyższe ja, jako boska cząstka. Przytulcie sobie to, co z wami najbardziej rezonuje. W każdym razie ta część właśnie może zamieszkiwać kolejno kilka ciał, a według niektórych filozofii też roślin, aby osiągnąć określony cel. I tym celem może być samorealizacja, oświecenie, a nawet spłata długu karmicznego. I teraz reinkarnacja to jest taka koncepcja, że po śmierci ciała możemy wcielić się w nowy byt fizyczny. I to jakby nie budzi naszych wątpliwości. Jeżeli każdy się zetknął z tym tematem, to wie, że tak jest. I dzieje się tak, ponieważ nie umiera nasza dusza, tylko umiera ciało. To jest, słuchajcie, jak zmiana ubrania. To ciało, które mamy, w końcu przestaje nam służyć. I po prostu nie jest już pomocne w wykonaniu naszej misji na to wcielenie. Zobaczcie, ciało się nieustannie zmienia. Nawet jak rośniemy, to ciało się zmienia. Najpierw jesteśmy małym dzieckiem, mamy mięciutką, pachnącą skórkę. Potem dorastamy, jesteśmy młodzieńcem, który zaczyna się pocić, już nie pachniemy tak fajnie. Później idziemy do szkoły, dźwigamy plecak, jesteśmy coraz wyżsi. Następnie bierzemy ślub, mamy już brodę, a później jeszcze dochodzą zmarszczki, starzejemy się. Ale dusza jest jedynie bogatsza w doświadczenia. To nadal jesteśmy my i my dalej to czujemy, że to jesteśmy my. Ona się nie starzeje tak, że przestaje domagać tak jak ciało. Czyli to, co z naszej ziemskiej perspektywy jest śmiercią człowieka, to z perspektywy tamtego świata jest narodzinami. Dusza przeobleczona w cielesną powłokę zbiera najpierw doświadczenia na ziemi, tak, odbywa pewne lekcje, aby później przeżyć śmierć, czyli wyzwolić się od materii, a więc narodzić się na nowo i przejść do innego bytu. Temat reinkarnacji jest szczególnie interesujący, stąd naprawdę znajdziecie bardzo wiele materiałów, które możecie pogłębić, nawet w internecie. Na YouTubie są różne dokumenty dostępne. Znajdziecie też wiele świetnych książek, które są takim dosłownym świadectwem reinkarnacji, w których znajdują się na przykład zapiski sesji hipnoterapeutycznych, w których znajdują się zapiski rozmów z duszami przez medium. Jest takich książek całe mnóstwo i naprawdę polecam wam, jeżeli ten temat was interesuje, pogłębić troszeczkę tą wiedzę, ponieważ ona daje nam zupełnie inną perspektywę na nasze życie. Wyobraźcie sobie, jaki byłby świat, gdyby ludzie wierzyli w reinkarnację. Nie byłoby wojen, nie byłoby, nie wiem, złodziei, złoczyńców. Po prostu panowałoby dobro, bo każdy by wiedział, że te złe uczynki będą w jakiś sposób musiały być odpracowane. Oczywiście pamiętajmy też, żeby myśleć o tym, że karma nie jest w żaden sposób karą za złe uczynki, jest tylko dążeniem do harmonii, ale o tym jeszcze będziemy sobie mówić. I nie wiem, czy zauważyliście, jak dużo się mówi na przykład o dzieciach, które pamiętają swoje wcielenia. Widziałam, że jedna z was tutaj napisała na czacie na początku, że pamiętam moment przed narodzinami swoimi. Absolutnie niesamowite. Chciałabym wiedzieć więcej na ten temat. I to jest fakt, że dzieci pamiętają bardzo często swoje wcielenia. Wiele dzieci, dopóki nie zacznie nauki, dopóki nie zmierzy się z innym środowiskiem, którym się zafascynuje, potrafi z przerażającą liczbą szczegółów mówić o tym, co robiły w poprzednim wcieleniu. I powiem wam, że wcale daleko nie trzeba szukać, bo kiedy na Instagramie zapytałam, czy są tu jakieś mamy, które mają takie doświadczenia, to naprawdę nasza skrzynka pękała w szwach. I pewnie kilka przykładów omówimy już na kolejnych lekcjach, natomiast podam wam przykłady 2 osób, które mi właśnie opowiedziały o swoich synach, za co im serdecznie dziękuję. Być może nas oglądają, jeżeli tak, to pozdrawiam. I pierwszy przykład to był taki, że mama chłopca mi podała datę,
No i zobaczyłam jego numerologię i mówię do jego mamy, że kurczę, mówię, masz wojownika w domu, żołnierza. A ona na to mówi, że chłopiec od po prostu maleńkości totalnie uwielbia programy i książki historyczne, kolekcjonuje żołnierzyki, cały czas jakby tam bawi się w wojny, mówi fakty z historii i to w takiej chronologii, której nawet ona nie ogarnia jako rodzic, łapie w lot daty i zamiast zabawek to największe wrażenie na nim robi na przykład, jak ostatnio byli na spacerze na jarmarku Staroci i znalazł popiersie Napoleona i po prostu zaczął się na cały plac wydzierać, że mamo, Napoleon, Napoleon, mamo. Także dosyć nietypowe jak na małe dziecko. Co ciekawe, słuchajcie, taka ciekawostka, że ten mały chłopiec wpada do studzienek. Nie wiem jak wy, ale ja nigdy w życiu swoim nie wpadłam do studzienki, a on już wpadł 2 razy. Ale mnie to nie dziwi. Wiecie dlaczego? Bo ten chłopiec widzi cel, a nie widzi przeszkód. On ma właśnie takie wcielenie wojownicze za sobą. W związku z czym on biegnie przez trawy, przez ścierniska, przebija się do celu, ale w ogóle gdzie zagrożenia? W ogóle jakie zagrożenia? Gdzie tam otwarte studzienki? Najwyżej wskoczę, wytrzepię się i polecę dalej. I chłopiec ten był nawet na takiej diagnozie odruchów. I pani doktor powiedziała, że ma taką postawę generalską z wypiętą do przodu klatką piersiową, co jest silnie u niego powiązane z osobowością i z cechami charakteru. Więc żeby to pielęgnować, żeby tego nie zatracić, ponieważ on ma jakby predyspozycję do tego, żeby być liderem, żeby być menadżerem. Jak to niesamowicie wpływa na to właśnie informacja o jego poprzednim wcieleniu, na to jak faktycznie on się zachowuje w tym wcieleniu. Mało tego, są też świadectwa, o tym też będę mówić na warsztatach, jak bardzo deformacje poprzedniego wcielenia, wypadki z poprzedniego wcielenia, w ogóle sytuacje, które spotkały nasze ciało, wpływają również na to wcielenie, wpływają na naszą postawę, wpływają na kształt naszego ciała, na to, w jaki sposób się to ciało zachowuje. A drugi przypadek, to też mama od nas z Instagrama napisała, pokażę te zdjęcia na warsztatach, bo dostałam pozwolenie, że jej synuś do 4. roku życia, czyli maluszek, budował piramidy, ubierał się w togi i prosił, żeby malować mu twarz, albo sam ją malował. Do tego nosił broszkę Skarabeusza, znał wszystkich egipskich bogów i po prostu wisienką na torcie było, jak ona mi wysłała jego zdjęcie, jak on się kładzie spać, a on się kładzie tak, jak mu miała. Tak. Będziemy o takich przypadkach różnych też mówić właśnie podczas warsztatów, ale to jest coś nieprawdopodobnego i powiem wam, że takich przypadków jest tak naprawdę znacznie więcej w krajach, w których wierzy się w reinkarnację, w których nie tłumi się w dzieciach ich wspomnień, w których się szanuje te wspomnienia, bo w naszej kulturze zbyt często zakładamy, że dziecko wymyśla, mówimy, przymykamy na to oko, myślimy, że to jest zabawa, po prostu uczymy to dziecko, żeby ono jakby w to nie wchodziło, że to nie jest właściwe, że to nie jest dobre, że to nie jest potrzebne. Jeżeli temat wspomnień dzieci was interesuje, jeżeli interesują was takie niezwykłe historie, w których dzieci pamiętają szczegóły ze swoich wcieleń, potrafią podać na przykład adresy ulic, na których mieszkały, podają dokładne okoliczności ich śmierci, potrafią nawet podać poprzednie nazwisko i to w dodatku znajduje potwierdzenie w rzeczywistości, to możecie się zapoznać z badaniami doktora Tuckera z Wydziału Percepcji na oddziale psychiatrii na Uniwersytecie w Virginii. On takim świadectwom poświęcił tak naprawdę całą swoją karierę, gdzie jeździł, szukał, sprawdzał, wykluczał możliwość jakichś insynuacji albo na przykład wymyślania ze względów, nie wiem, finansowych albo manipulacji przez rodzinę u takich dzieci, czyli po prostu wszystkie jakby możliwości, kiedy to mogły nie być wspomnienia z poprzedniego wcielenia. Często je też również zderzał z rzeczywistością, jeżeli dało się na przykład, nie wiem, określić czas, w których dane dziecko jakby inkarnowało poprzednio i potrafił to nawet potwierdzić właśnie, jeżeli chodzi o tożsamość tych dzieci. Jeszcze chciałam wam powiedzieć o hipnoterapeucie, który też się tym zajmuje właśnie, że bada takie przypadki, Joel Wheaton, i on uważa, że każde dziecko ma przebłyski świadomości z poprzednich wcieleń. Jednak później dzieci dorastają i po prostu zapominają o nich w szkole, aż w końcu przychodzi według niego taki moment w życiu,
kiedy ta pamięć wraca samoistnie lub w wyniku hipnoterapii. Ja się z nim zgadzam. Są takie momenty w naszym życiu, szczególnie są to momenty trudne, w których właśnie ta pamięć do nas wraca. I ten doktor na przykład wspominał o chłopcu, który cierpiał na lęk przed hałasem. I ten chłopiec został poddany hipnoterapii i okazało się, że po prostu swoje poprzednie życie w dużej mierze spędził na wojnie, gdzie po prostu zginął. A więc ten lęk przed hałasem był wynikiem właśnie wojny, w której brał udział w poprzednim wcieleniu. I chłopca udało się oczywiście uleczyć dzięki hipnoterapii, bo tak jak już Wam wspominałam, to jest takie mocne narzędzie do tego, żeby po prostu przepracować pewne wzorce albo też lęki, fobie z poprzednich wcieleń. Co ciekawe, według doktora Stevensona, doktor Stevenson to jest w ogóle, można powiedzieć, że ojciec badań nad reinkarnacją. On właśnie stworzył ten oddział, zakład badania percepcji na Uniwersytecie w Virginii. 1/3 dzieci, które mają wspomnienia z poprzednich wcieleń, ma na ciele różne znamiona. Ale ten temat też rozwiniemy w późniejszych lekcjach, ponieważ okazuje się, że te znamiona są często skorelowane z tym, w jaki sposób te dzieci umarły w poprzednim wcieleniu. A nawet, słuchajcie, są w Afryce i w Azji, są takie plemiona, w których wierzy się w to, że jeżeli na przykład człowiek umarł i ta śmierć była związana z jakimś organem jego ciała, albo na przykład, nie wiem, powiedzmy, że został ugodzony, albo miał jakąś ranę, z której się zaczęła jakaś infekcja, to jeżeli się posmaruje to miejsce smołą, to później po prostu dziecko, które inkarnuje, będzie w tym miejscu miało znamię. Także to są w ogóle takie też bardzo ciekawe sytuacje. Polecam Wam też zobaczyć sobie dokument Chłopiec, który żył już kiedyś. On jest dostępny na YouTubie, bo dzisiaj jeszcze to sprawdzałam specjalnie dla Was. I w tym dokumencie z kolei poznacie chłopca, który zanim zaczął dobrze mówić, powtarzał cały czas jedną historię. I to była niesamowita historia, dlatego że on mówił o wyspie, która była mała, gdzieś w ogóle nieznana, gdzieś daleko, do której dostęp był utrudniony, bo można było tylko przelecieć jakąś awionetką, trzeba lądować na plaży. Ta wyspa się nazywała Bara. I im starszy był ten chłopiec, tym podawał więcej szczegółów, ale w ogóle jakby cała główna historia się nie zmieniała. I to było właśnie znamienne, dlatego że w jego przypadku, dlatego że dzieci, które insynuują, które wymyślają, one tą historię zmieniają. Za każdym razem jest coś innego. Zresztą często też mówią, że o niewidzialnych przyjaciołach, o niewidzialnych sytuacjach, a tutaj jakby ta historia była bardzo barwna, była bardzo konkretna i ona się nie zmieniała, tylko po prostu z wiekiem on podawał coraz więcej szczegółów. Jak rósł, już bardziej się potrafił wysławiać. I powtarzał to samo tak naprawdę przez 3 lata, i w pewnym momencie nawet podał tożsamość swojego prawdziwego, jak on to mówił, taty. No i zaczęło się robić ciężko jego obecnej mamie, dlatego że chłopiec niestety też tęsknił za mamą z Bary, z tej wyspy. I kiedy jego mama przychodziła do przedszkola, to on potrafił płakać, że nie odebrała go tamta mama. W związku z czym ta kobieta, kiedy już nie potrafiła sobie z tym w żaden sposób poradzić, bo ona na początku oczywiście też myślała, że on insynuuje, to zdecydowała się polecieć na Barę, chociaż ta wyspa była daleko, razem z psychiatrą, właśnie doktorem Tuckerem. I okazało się, że na tej wyspie oni odnaleźli dom, który opisywał ten chłopiec. On opisywał go bardzo szczegółowo, że parterowy, że biały, że lata 70. Znaczy nie, on nie mówił o latach, oni dotarli do tego, jakie to były lata po tym, że chłopiec opisywał, jaki telefon w tym domu był. I po prostu w taki sposób im się udało wydedukować, że 60., 70. lata. I że awionetki, właśnie samoloty były już. Także udało się odnaleźć, słuchajcie, ten dom. Udało się odnaleźć też kobietę, która była córką Robertsonów, czyli właśnie on podał taką tożsamość, swoją tożsamość, swoje nazwisko, czyli jego młodszą siostrę, która obecnie miała tam chyba po 70 była. Także historia jest też niesamowita. I jeżeli chodzi właśnie o to, kiedy i dlaczego w danym momencie reinkarnujemy, to są na ten temat różne koncepcje. Według jednej z tych koncepcji, według Kabały, 18 miesięcy przed narodzinami wybieramy dzień urodzin, rodziców, miejsce i płeć. I oczywiście mówię to w dużym uproszczeniu, dlatego że to jest temat w ogóle na osobne duże warsztaty. W każdym razie jest to okres planowania przedurodzeniowego, czyli kolejna fascynująca rzecz, którą uwielbiam. I na tym
etapie, na etapie planowania przedurodzeniowego określamy nie to, że spotkamy tego i tego dnia mężczyznę o pięknych niebieskich oczach, który będzie w koszuli w kratę różową i będzie naszym mężem w przyszłości, tylko główne wyznaczniki, które wpływają na to, byśmy mieli dobre warunki do realizacji zaplanowanych przez nas lekcji. Nadążacie? Uwaga, dobre warunki to nie znaczy łatwe warunki, to znaczy sprzyjające. Czyli wybieramy warunki społeczne, w których będziemy przechodzić przez lekcje, które wybraliśmy sobie w planie przedurodzeniowym. Na przykład osoba, która ma się nauczyć wartości tolerancji, urodzi się w multikulturowym miejscu świata, na przykład w USA. Chcąc zaznać lekcję, nie wiem, bezwarunkowej miłości, możemy urodzić się w rodzinie, gdzie ktoś, na przykład niepełnosprawny, będzie wymagał opieki. Chcąc przepracować karmę z poprzedniego wcielenia, na przykład karmę numerologiczną 14, która mówi o tym, że nadużywaliśmy wolności innego człowieka, urodzimy się w rodzinie, gdzie będziemy mieć poczucie życia w dusznej atmosferze, gdzie ktoś nas ogranicza, na przykład autorytarny ojciec, albo będziemy mieć partnera, który w taki sposób będzie nas ograniczał, że właśnie będziemy się czuli w jakiś sposób zniewoleni. Rozumiecie, o co chodzi? Każda inkarnacja ma wiele punktów celu, ale to od naszej wolnej woli jako człowieka zależy, jakie my działania podejmiemy, żeby do tych celów dotrzeć. Plan duszy sam w sobie przypomina, można powiedzieć, rodzaj scenariusza filmowego, który zawiera główne wątki. Ale decyzje, które są odgrywane przez bohaterów, dodają drugie tło do filmu i są właśnie wynikiem wolnej woli człowieka. Także pamiętajmy, że nawet jeżeli mówimy o numerologii, o astrologii, o planach przedurodzeniowych, człowiek ma wolną wolę i mamy realny wpływ na nasze życie. Ja bym chciała to podkreślić, bo o tym bardzo często zapominają osoby, które się zajmują właśnie takimi praktykami jak my. Natomiast nic nie jest wyryte na kamieniu, bo nie jesteśmy Bogiem i żadna osoba, która się zajmuje rozwojem duchowym albo jakimiś dywinacjami, tym Bogiem nie jest. No więc właśnie, gdy mamy już, słuchajcie, plan na to wcielenie, rodząc się, zgadzamy się, by ból porodu zmył z nas prawie całą pamięć duszy. Gdyby tak nie było, zastanówmy się chwilę, pogdybajmy. Gdybyśmy wszystko pamiętali, to nasze życie nie prowadziłoby do rozwoju, dlatego że powodowałoby milion niepokoi. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy bogatym człowiekiem, który ma wszystko, który ma pieniądze, który ma dobrobyt, a w kolejnym wcieleniu ledwo łączy koniec z końcem i nie ma co włożyć do przysłowiowego gara. Na ile ta wiedza o poprzednim wcieleniu jest dla nas budująca? Na ile jest dla nas ekologiczna? Albo inny przykład. Pamiętając talent, który posiedliśmy w poprzednim wcieleniu i wszystkie szczegóły dotyczące jego wykorzystania, niech będzie, że byliśmy rzeźbiarzem, używalibyśmy go w tym wcieleniu w taki sam sposób, a kiedy odkrywamy go na nowo, bo go nie pamiętamy, ale coś nas do niego ciągnie, jakoś nam on dobrze wychodzi, to na nowo umożliwiamy jego rozwój. Wykorzystujemy go na nowe sposoby. A o to właśnie chodzi w ewolucji duszy. O rozwój. No dobra, powiedzieliśmy sobie, że poród wymazuje pamięć naszej duszy, ale nie wszystko ulega wymazaniu. To, co nam pomaga przetrwać jako duszy w ludzkiej skórze, to jest właśnie jeden z tych elementów, który pozostaje w nas na zawsze. I teraz powiem coś kontrowersyjnego, czego wiele osób ma jeszcze nieułożone w głowie, dlatego proszę Was o otwarte umysły. Zawsze o to proszę w przypadku numerologii, astrologii. Jak robimy sesje astronumerologiczne z Sarą, otwarty umysł jest po prostu konieczny przy takich rozmowach, przy takich praktykach. Więc jedzenie, picie, sen, ale także reakcja fight or flight, unikanie zagrożenia, to jedno z rodzajów wspomnień, które nie zostają wymazane, dlatego że pomagają nam przetrwać na Ziemi. Ok? Nauka powie, że instynkt, że DNA, że geny i zgadzam się z tym w 100%, jak najbardziej. Ale co to jest ten instynkt? Skąd on się bierze? Jakie on ma źródło? Jakie ma odbicie w świecie duchowym?
Słuchajcie, profesorowie, lekarze kardiolodzy, badacze Near Death Experience mówią, nauka, teraz cytuję, w połączeniu z doświadczeniem mistycznym stworzy nową cywilizację. Lekarze mogą się zgodzić, że to, że podczas śmierci czy Near Death Experience widzimy tunel, to jest wynik chemii w mózgu. Ale zgadzają się także, że niewyjaśnione jest, dlaczego wszyscy, którzy to przeżyli, mają podobne doświadczenia. Widzenie światła na końcu tunelu, spotkanie bliskich, obezwładniające uczucie miłości, czy widzenie swojego ciała z jakiejś odległości. Dlaczego? Wszystko, co fizyczne, ma odbicie w duchu, a więc biochemia także. Więc nauka z duchowością idą za rękę i nie jest to nic zaskakującego. To, że nauka nie potrafi wyjaśnić jeszcze pewnych wydarzeń, nie potrafi wyjaśnić jeszcze pewnych doświadczeń, to jest tylko kwestia czasu. Pamiętajmy, że jesteśmy w erze wodnika. Jedną z osób, która bada to na dużą skalę i stara się udowodnić tą korelację świata duchowego ze światem fizycznym, jest Joe Dispenza. Joe przyjeżdża do Polski w ogóle pojutrze i mamy tą przyjemność, że będziemy na jego warsztatach. Ale jeżeli nie znacie jeszcze jego prac, to Was serdecznie zachęcam, ponieważ jest to człowiek, który tak naprawdę poświęcił swoją karierę naukową, bo wiedział, że jeżeli przeciwstawi się naukowcom i zacznie mówić o duchowości, chociaż jest neurochirurgiem, czy właśnie jakimś takim, on chyba neurochirurgiem jest, to że się bardzo narazi temu środowisku. Ale naukę odkładamy na półkę, tak jakby nie istniała, ponieważ to, że się tutaj dzisiaj widzimy, to nie jest jakby przedmiotem naszych rozmów, nie jest nauka, nie jest to przedmiotem tych warsztatów i też nie spotykamy się tutaj, żeby cokolwiek komukolwiek udowadniać. Ale jeszcze raz powtórzę, żeby to było jasne, że nauka z duchowością idą w parze i jedno z drugim może pięknie współgrać. No więc wracamy do tego, co powiedziałam na początku i spójrzmy jeszcze raz na jedzenie, picie, sen, ale także unikanie zagrożenia. Z innej perspektywy na to spójrzmy. Co by było, gdybym Wam powiedziała, że robiliśmy to tyle razy w swoim życiu duchowym, że jest to dla nas wręcz automatyczne. I że dlatego unikamy zagrożenia, dlatego nie wsadzamy ręki do ognia, dlatego nie przytulamy się z niedźwiedziem polarnym, dlatego nie skaczemy z klifu, chociaż udaje nam się zeskoczyć z niskiego murku. Pamiętam, jak urodziłam dziecko i na początku moja córka nie chciała jeść. I wiecie, co powiedziała mi pielęgniarka? Coś mega mądrego, bo to zmyło ze mnie od razu wszystkie lęki. Mianowicie powiedziała, że noworodek jest tak skonstruowany, że nie da się zagłodzić. Właśnie. My wiemy, że natychmiast po urodzeniu potrzebujemy ssać matczyną pierś. Skąd wiemy, że gdy będziemy mocno ją pociągać, cofniemy język, ułożymy go w rulonik, to wyleci z piersi mleko, które nie dość, że będzie nam smakowało, to jeszcze będzie dla nas zdrowe i potrzebne do życia. Skąd my o tym wiemy? Dlaczego to wiemy? To jest niesamowite, prawda? Jak spojrzymy na to z innej perspektywy, to jest niesamowite. I to jest właśnie ten pierwszy typ wspomnień, który w nas zostaje niewymazany, czyli to, co nam pozwala przeżyć w ludzkiej skórze. Natomiast drugi typ wspomnień, który nie zostaje całkowicie wymazany, to te wspomnienia, które pomagają nam pokonać lekcje, które pomagają nam realizować nasz plan przedurodzeniowy, czyli nasze talenty, nasze karmy, nasze wzorce energetyczne. I tak naprawdę cały proces rozwoju duchowego na Ziemi to nic innego, jak przypominanie sobie, kim tak naprawdę jestem. Jaka jest moja prawdziwa istota. Te wspomnienia, te talenty, te blokady to coś, co stanie się naszym zasobem wewnętrznym do tego, by żyć zgodnie z planem przedurodzeniowym. I tak, blokady to też jest nasz zasób. Wypełniać swoją misję, żyć zgodnie ze swoją prawdą, to jak narzędzia, których potrzebujemy do zbudowania domu, w którym będzie nam się lepiej mieszkać. Poprzednie życia to temat bardzo szeroki, ale to, co nas interesuje z poprzednich żyć, to tamte wydarzenia, tamte wzorce, tamte wybory, które wpływają na obecne życie. Nie jest ważny kolor włosów i buty, jakie nosiliśmy. Żeby zdobyć taką wiedzę, to można się udać do jasnowidza, ale to nie jest tematem naszych zainteresowań. Natomiast to, co warto zgłębiać, co warto robić i czego warto się uczyć, to praca z obecnymi skutkami tamtych decyzji i poprzednich wyborów, tych z poprzedniego wcielenia.
Moją intencją jest otworzyć w Was ukryte drzwi do przeszłości. Po to, żebyście wynieśli światło wyciągnięte z doświadczeń z poprzednich wcieleń i potrafili je wnieść do obecnej rzeczywistości. Także paradoksalnie największym benefikiem wiedzy o naszych poprzednich wcieleniach może być wiedza o tym, co spapraliśmy w poprzednim wcieleniu, bo to jest to, co chcemy naprawić, co chcemy uleczyć. To nam pokazuje, w jakim obszarze życia możemy obecnie spotkać blokady, z czym mamy pracować, jaki wzorzec uleczyć, by nie musieć go rozwijać w kolejnych inkarnacjach, ale przede wszystkim, żeby żyło nam się teraz lżej. Studia nad poprzednimi wcieleniami i Near Death Experience wskazują, że świadomość, emocje i pamięć mogą przetrwać śmierć. Jeżeli w jednym z poprzednich wcieleń moja przyjaciółka Sara, która tworzy ze mną Moon Sister, była biedną hinduską, a była, to nie jest żart. I jej numerologia, kiedy na nią patrzę, mówi: Sara, przyszłaś na ziemię do tej inkarnacji, żeby zmierzyć się z wartością pieniądza. To dlaczego nie dziwi mnie fakt, że Sara w obecnym życiu była świadkiem, jak jej tata zbankrutował i powtarzał: piękne są tylko chwile. Nic nie trwa wiecznie. Dziś pieniądze są, a ich nie ma, a jutro ich nie ma, pamiętaj. Ciesz się póki jest, bo zaraz nie będzie. On z Sarą jako rodzic, to też sprawdziłam, miał taką umowę dusz, żeby Sarę w ten program pracy z energią pieniądza wprowadzić. Oczywiście on to robił nieświadomie, tak? Ale ich dusze się na to umówili. Ale to, co przeżył i w jaki sposób do tego podszedł, było triggerem dla Sary. Było triggerem jej programu. Czyli Sara, zmierz się z tą wartością pieniądza. To był ten program. I Sara, jako młoda dziewczyna, przyjęła jego przekonania jako swoje i jako jedyne prawdziwe. Więc dlaczego nie dziwi mnie fakt, że jej największe lęki życiowe dotyczyły kwestii materii i tego, czy będzie miała co wsadzić do gara? W ogóle mnie nie dziwi, słuchajcie, ponieważ Sary zadaniem na to wcielenie było, tak jak wspominałam, przepracowanie blokad finansowych, niewspierających przekonań, też po to, żeby inspirować innych. A nie docenisz wartości światła, jeśli nie będziesz żył w cieniu. Także ona musiała dotknąć tego cienia, żeby móc nad tym przepracować, nad tym popracować świadomie i wynieść to w światło. U Sary była taka sytuacja, pamiętam, że kiedy udało się zgromadzić jakieś pieniądze i na chwilę był oddech, to za chwilę pojawiały się jakieś nieprzewidziane wydatki, które sprzątały jej konto do zera. I jeszcze to ją utwierdzało w przekonaniu, że piękne są tylko chwile, że pieniądze na drzewach nie rosną, że one są teraz, a za chwilę ich nie będzie, że trzeba się cieszyć jak są, bo za chwilę ich nie będzie. Czyli jakby koło się zapętlało. Mimo tego nie dziwi mnie też w ogóle fakt, że Sara ostatecznie stała się mentorką energii pieniądza. Czy myślicie, że gdyby od początku wiodło jej się dobrze, czy Sara by poświęciła temu tematowi tyle uwagi? Nie. Tymczasem zrobiła ogromną pracę, by przepracować blokady, by przepracować przekonania, by przepracować relacje z tatą i przeprowadziła się z 20-metrowego mieszkania, w którym żyła z całą rodziną i jeszcze przyjmowała klientki, do pięknego domu, który jest spełnieniem jej marzeń. Sara wie, jak odczarować tą rzeczywistość, bo sama była w tym miejscu i jest gotowa w tym momencie, by służyć tą wiedzą innym, czyli zrealizowała swój program. Sara zrozumiała wartość pieniądza lepiej niż inni, bo tą lekcję sobie zaplanowała. I każdy takie lekcje sobie planuje. Czy rozumiecie już, na czym to wszystko polega? To był świetny przykład na to, jak to, co działo się kiedyś, wpływa na nasz plan przedurodzeniowy i na nasze życie obecnie. A przy okazji, wiecie, kiedy to wszystko się u Sary odblokowało? Co się stało, że się odblokowało? Sara uświadomiła sobie, dzięki astrologii i dzięki numerologii, co jest jej programem. Ja zawsze powtarzam, będę to powtarzać do znudzenia, że najbardziej uwalniająca jest świadomość. Kiedy wiemy, gdzie leży blokada, możemy z nią coś zrobić. A gdy nie znamy genezy, kręcimy się jak bąk w kółko i mamy wrażenie, że cokolwiek nie robimy, bijemy głową w mur i kopiemy się z koniem. U Sary odpuściło, kiedy wybaczyła ojcu lekcję, jaką jej dał. Czyli wyszła z syndromu ofiary. Przestała go obwiniać o to, co się dzieje w jej życiu, tylko wzięła życie w swoje ręce. W ogóle relacja z ojcem w dużej mierze determinuje przepływ pieniądza w naszym życiu, ale to też już wybiegam na inny temat, nadający się na inne warsztaty. W każdym razie
Moja fascynacja tematem poprzednich żyć zaprowadziła mnie do odkrycia kilku z moich poprzednich inkarnacji i dała mi również większy wgląd do zrozumienia więcej, kim jestem i jaki jest cel mojego życia, jaki jest cel tego życia w mojej ponadziemskiej wędrówce. Odpowiedziała mi na pytanie, dlaczego przeżywam takie, a nie inne lęki. Dlaczego pociąga mnie rozwój duchowy, a nawet dlaczego jestem dobrym numerologiem. Pamiętam, jak któregoś pięknego dnia obudziłam się rano i wykonałam taki szybki telefon do Sary, jeszcze w piżamie, taka byłam podekscytowana i mówię: Sara, słuchaj. Ja czuję, że ja po prostu to wiem. Ja jestem pewna, że lada moment przyjdzie do mnie jakaś ważna wiedza, jakaś wiedza tajemna i to odmieni moje życie. I to było, słuchajcie, niezbyt normalne na tamten moment, ponieważ ja robiłam w życiu zupełnie coś innego i byłam bardzo mocno ugruntowana w takiej przestrzeni 3D, chociaż oczywiście rozwój duchowy był moją ogromną pasją. I nie wiem, czy minął miesiąc, kiedy dziwnym zbiegiem okoliczności zapisałam się na kurs i też dziwnym trafem okazało się, że część osób ze względu na wakacje przeniosła sobie tą naukę i w rezultacie na kursie wylądowałam sama. Ja i moja mentorka. I moja mentorka powiedziała, że najwidoczniej mam cię uczyć samą i mam to po prostu zrobić inaczej, skoro przyszłaś sama. Kiedy moja mentorka popatrzyła na moją numerologię, na moją datę urodzenia, powiedziała na pierwszej lekcji: Dora, ty nie przychodzisz się do mnie uczyć. Ty przypominasz sobie tą wiedzę, którą od dawna znasz. Słuchajcie, to mnie ogromnie zainspirowało, że patrząc na sekwencję cyfr w mojej dacie urodzenia i wykonując bardzo proste obliczenia, mogła powiedzieć o mnie coś, co tak bardzo ze mną zarezonowało i otworzyło natychmiast na tą wiedzę. Natychmiast. To, co oczywiście ona o mnie powiedziała, potwierdziło jeszcze wiele innych narzędzi rozwoju duchowego, wróżki, jasnowidze i tak dalej. Natomiast nie o tym. Ja na tamten moment zareagowałam w taki sposób. Jak to? Przypominam sobie tą wiedzę, przecież ja nie mam pojęcia o tym temacie. Ja w ogóle się nie lubię z liczbami. I to jest, słuchajcie, prawda. Ja nie pamiętam liczb, ja nie zapamiętuję dat. Ja po prostu jestem dupa, jeżeli chodzi o zapamiętywanie liczb. Natomiast ja liczby czuję. Jak ja muszę ukroić 124 gramy masła, to ja ukroję 124 gramy masła i ani w tą inaczej. Jak sprawdzam, która jest godzina, to ja nie muszę sprawdzać, która jest godzina, bo ja wiem, która jest godzina. Jak sprawdzam, to się potwierdza. Ja po prostu czuję liczby. I szybko okazało się, że czuję liczby i uczę się właśnie przez szczytywanie liczb, informacji, z pola. Dlatego moja mentorka uczyła mnie w ten sposób, że ona mówiła 1, a ja po prostu nie mając zielonego pojęcia, słuchajcie, o numerologii, opowiadałam jej, jaka to jest wibracja. I w rzeczywistości ja miałam już w poprzednich wcieleniach dostęp do wiedzy tajemnej. I teraz po prostu, tak jak to powiedziała jedna wróżka, pamiętam mi kiedyś, odnalazłam klucz do drzwi, które od dawna znałam. Teraz po prostu odkrywam ten swój talent na nowo i nadaję mu zupełnie inny wymiar. Czyli to, co wam mówiłam, o co chodzi właśnie w tym rozwoju. Wy też będziecie mieć taką możliwość na warsztatach sprawdzić, jakie zasoby przynosicie ze sobą z poprzednich wcieleń i jakie narzędzia magiczne mogą w ogóle z wami zarezonować. No i właśnie pytanie, kiedy te przeszłe wcielenia odzywają się w nas? Ja opowiem wam na to pytanie oczywiście, czemu nie, to nie jest żadna tajemnica. Takie poprzednie wcielenia odzywają się w nas w sytuacjach, w których mamy dokonać transformacji. Nasze życie pokazuje nam, kiedy te wcielenia są istotne, a wiedza o nich pojawia się, aby pomóc nam ewoluować poza blokadę lub wzorzec zablokowanej energii, czyli ma się stać właśnie tym naszym zasobem. Bardzo często blokady lub talenty odzywają się podczas trudnego emocjonalnego doświadczenia, które jest zwykle początkiem naszego duchowego przebudzenia. Wtedy pojawiają się jako dodatkowe zasoby pomocne do pokonania problemu. I pamiętajcie tutaj, że przebudzenie duchowe nie ma miejsca na macie od jogi, tylko w samym środku konfliktu, kiedy jesteśmy sfrustrowani, źli na coś, pełni strachu. I kiedy powielamy swoje stare wzorce i nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że matko, ja mogę to zrobić przecież inaczej i wybieram inną drogę. Celem naszych warsztatów, które będą jakby kontynuacją tego, o czym dzisiaj mówię i przede wszystkim będziemy bardzo dużo rzeczy rozbudowywać, szczególnie już na właśnie o wiedzy z poprzednich wcieleń, celem jest poznanie wielu hologramów poprzedniego życia, które składają się na nasz pełny obraz z zamiarem uzdrowienia wzorca, który znaleźliśmy i przenieśliśmy do obecnego życia. I słuchajcie, czasem wystarcza sama świadomość, by uwolnić te wzorce. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wiele świadectw jest osób, które
cierpiały na przykład na chroniczny ból jakiejś części ciała albo jakiegoś miejsca w ciele i ból ten nie był w żaden sposób wytłumaczalny, jeżeli chodzi o medycynę tradycyjną i w końcu te osoby, tak chwytając się wszystkiego po kolei, udawały się na przykład do hipnoterapeuty i terapeuta regresji poprzednich wcieleń, prowadził ich do poprzedniego wcielenia i się okazało na przykład, że ta osoba miała jakąś na przykład strzałę właśnie w łopatce czy jakiś problem w kolanie i wystarczyło uleczyć to w tamtym wcieleniu, odpowiednio być prowadzonym oczywiście przez terapeutę i ludzie, którzy wracali jakby po tej hipnozie do życia, pozbywali się całkowicie bólu. Więc czasem wystarcza uświadomienie sobie genezy blokady czy genezy problemu, żeby on zniknął. I tak na przykład bardzo często widzimy na sesjach astronumerologicznych Sarą, kiedy do nas przychodzą dziewczyny, czy mężczyźni też oczywiście. I tak naprawdę mówiąc o ich astrologii, o ich numerologii, obieramy tą cebulę. Oni mają takie poczucie, jakby przebiegła szybka psychoterapia. O Boże, ja jestem faktycznie taki, ale ja nigdy sobie nie zdawałam z tego sprawy. Jezus. I tak jak to usłyszałam ostatnio od jednego chłopaka, to ja nie jestem nienormalny? Ja po prostu tak mam, to jest część mojej natury? I jaki ciężar mu spadł z ramion, słuchajcie. Więc czasami wystarcza właśnie ta świadomość, żeby problemy zniknęły czy blokady, ale czasami potrzebna jest nasza świadoma praca nad danym wzorcem. Tak jak miało to miejsce w przypadku Sary, którą omawiałam wcześniej, tak? Kiedy Sara przepracowała, korzystając z różnych metod, swoje blokady i teraz może być wzorcem dla innych. Co jest ważne do zapamiętania, to to, że Twoje wyższe ja ma dostęp do Twoich poprzednich wcieleń. W zależności od tego, w jakim momencie życia jesteś, masz dostęp do takiej, a nie innej wiedzy o swoich poprzednich inkarnacjach. Twoje wyższe ja, Twoja dusza pokazuje Ci tylko to, co dotyczy Twoich obecnych działań, a co jest dla Ciebie ważne teraz i tylko to, co jesteś w stanie przetransformować. Jeżeli zdecydujecie się na to, żeby wziąć udział w tych warsztatach, to dowiecie się tego, co jest potrzebne na obecną chwilę. Z czasem możecie dostawać zupełnie nowe informacje, a korzystając z tej wiedzy, która będzie na warsztatach, która będzie aktualna cały czas, za 5 lat dowiecie się czegoś nowego, bo będziecie na innym etapie swojej ziemskiej wędrówki. Dlatego ta podróż, tak jak wspomniałam na samym początku, jest tak niezwykle fascynująca i trwa całe życie. No właśnie, to tak w skrócie, czego możecie się spodziewać. Natomiast teraz chciałabym jeszcze powiedzieć, jak w ogóle będą wyglądały warsztaty i z jakich narzędzi będziemy korzystać. Więc jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem w nich udziału lub jeszcze się wahacie, to zostańcie. Natomiast jeżeli już wiecie, że to nie jest temat dla Was, że nie rezonuje to z Wami w żaden sposób, że nie jest to jeszcze ten moment po prostu, to bardzo Wam serdecznie dziękuję za obecność. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie teraz. Ja powiem jeszcze to, co mam powiedzieć o warsztatach, o takich informacjach właśnie już dotyczących tych 3 dni, kiedy będziemy poznawać więcej i wiedzieć więcej, uczyć się więcej, a później przejdę do pytań. Bardzo dziękuję za czas i energię osób, które już chcą nas opuścić i do zobaczenia, mam nadzieję, przy innej okazji. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które zdecydowały się zostać, mam jeszcze kilka słów, ponieważ istnieje wiele sposobów zbierania informacji o poprzednim wcieleniu i na warsztatach, które będą miały miejsce 10 marca, będą trwały 3 dni, nauczymy się kilku technik, ale także nauczymy się, w jaki sposób zbierać te informacje za pomocą intuicji, czyli w jaki sposób łączyć się z duszą. Ponieważ wiemy z Sarą, jak ciężko Wam z tą intuicją się połączyć i jak ciężko jej zaufać, ale będziemy korzystać z tych narzędzi właśnie wewnętrznych i zewnętrznych, popracujemy nad tą intuicją, cały jeden dzień tak naprawdę na to poświęcimy, ale musicie jednej rzeczy pamiętać, że praca z intuicją to tak naprawdę praca nad zaufaniem do siebie samego, nad nieocenianiem siebie, nad pozwoleniem sobie, aby wybrzmiało z nas to, co dyktuje nam tylko i wyłącznie dobre wybory. I to jest praca na całe życie. Nie spodziewajcie się, że na warsztacie dowiecie się, jaki mieliście kolor włosów, choć oczywiście jest to możliwe. Natomiast przede wszystkim, tak jak wspomniałam, ważne jest to, jak te wcielenia wpłynęły na Was obecnie. Dlaczego teraz macie takie, a nie inne blokady? Z czym przyjdzie Wam pracować w tym wcieleniu? Co chcecie nareperować? O czym powinniście pamiętać? Ale też na przykład, jaki talent skrywaliście? Czym mogliście się zajmować? Bo to są te rzeczy, które mogą Wam być bliskie i przydatne w tym wcieleniu.
Powodzenie całego procesu, powodzenie tak naprawdę tych praktyk, które poznacie na warsztatach, zależy od tego, jak bardzo wy jesteście otwarci na ten proces, jak dużo macie w sobie zaufania, a jak bardzo też kwestionujecie swoje uczucia, swoją intuicję. Ja jestem tylko waszym przewodnikiem po narzędziach, ale wiedza cała przyjdzie z waszego wnętrza. I jeszcze odniosę się do takiej najczęstszej obawy, którą wysupłałam na waszych wiadomościach, jeżeli chodzi o warsztaty, ale ja się boję, że się dowiem czegoś złego o sobie. No i słuchajcie, przede wszystkim nie oceniamy swoich poprzednich wcieleń, bez względu na to, czego się o nich dowiemy. Nie popełniliśmy żadnych błędów w poprzednich wcieleniach. Tam na górze mamy szkołę, w której się uczymy, a tu na ziemi odbywamy praktyki. I jak to w szkole bywa, raz zdajemy celująco, a raz musimy poprawić, bo dostaliśmy pałę. Po prostu. I tyle. Nie będziemy też winić poprzedniego wcielenia za naszą obecną sytuację. A widzimy to czasami u osób, które lubią stawiać się w roli ofiary. Na przykład, w poprzednim wcieleniu zdarzyło się to i to, więc u mnie tak po prostu jest i taka jestem i tyle. To jest błąd. Sami napisaliśmy swoje role. Nie jesteśmy ofiarami życia. Nie otrzymujemy kar od losu, jedynie pragniemy zrównoważyć karmy. Karma to nic innego jak prawo przyczyny i skutku, ale tak jak powiedziałam, będziemy więcej o tym mówić na warsztatach. Natomiast piękno możliwości odwiedzenia przeszłości polega na tym, że potrafimy rozpoznać wzorzec i wykonać jakąś pracę, aby go zmienić. To nie oznacza, że naszym przeznaczeniem jest nieustannie ten wzorzec powtarzać, tak? Pamiętajmy, że każde życie to nasza nowa szansa i nadal mamy wolną wolę i będziemy dokonywać nowych wyborów i to my nadajemy kolorytu swojej ścieżce. I nawet jeżeli nie przekonuje nas argument za tym, że warto teraz się starać, żeby w przyszłej inkarnacji żyć lepiej, to róbmy to teraz dla swojego rozwoju, dla rozwoju swojej świadomości i po to, żeby teraz nam się żyło lepiej. Co więcej, mam oczywiście dla was wyjątkową niespodziankę ostatniego dnia warsztatów, czyli Paulę, która poprowadzi regresing grupowy do poprzednich wcieleń. To jest coś absolutnie niesamowitego, słuchajcie. Pauli nie będzie dziś z nami, ale na pewno spotkamy się jeszcze na jakimś live'ie na Moonsister na Instagramie, żeby porozmawiać o tym, czego możecie się spodziewać, żeby też się jakoś uspokoić, bo niektóre osoby, które jeszcze nigdy nie brały w czymś takim udziału, mogą mieć jakieś lęki, mogą czuć jakiś dyskomfort, kiedy o tym myślą. Natomiast to jest absolutnie niesamowite narzędzie, które wprowadza nas w stan głębokiego relaksu, w stan alfa, teta, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie lekkiego, średniego albo głębokiego transu. I w takim transie, prowadzeni przez hipnoterapeutę, zdobywamy informacje o naszych poprzednich wcieleniach. Jeżeli chodzi o tą grupę, to ta grupa będzie otwarta do końca sprzedaży warsztatów, prawdopodobnie do 9 marca, bo 10 już się zaczynają warsztaty. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć dzisiejszy live, bo nie był na całym, albo będzie chciał to powtórzyć lub będzie chciał zadać jakieś pytanie, to będzie miał oczywiście też możliwość na tej grupie do tego czasu. Również zapraszam was serdecznie na profil moonsister.pl i I am Dora Moonsister na Instagramie, gdzie też możecie zadawać te pytania. I teraz chyba najlepsza wiadomość, mianowicie do końca 25 lutego trwa promocja na warsztat i warsztat jest 44% bodajże tańszy, ponieważ cena to 550 zł, natomiast regularna cena warsztatów to będzie 999 zł. I do końca 25 mamy jeszcze tą cenę 555 zł, ale potem do końca 28 od 25 cena będzie 777 zł, a później już 999. Jest możliwość płatności odroczonej, natomiast jeżeli chcecie zaklepać swoje miejsce, to zapraszam was na stronę www.moonsister.pl do zakładki Akademia Moonsister, gdzie znajdziecie produkt, warsztaty, 3-dniowe warsztaty, podróż duszy, poziom pierwszy, przeszłe wcielenia i wpływ na twoją ziemską wędrówkę. Ilość miejsc jest ograniczona, więc jeżeli jesteście zdecydowani po prostu, to najlepiej to jak najszybciej zaklepać. Warsztaty będą nagrywane. Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w live'ie na wszystkich 3 dniach, to będzie miał dostęp do nagrań, także będzie mógł to nadrobić w swoim czasie. Tak samo jeżeli na przykład ktoś by chciał wykupić w tej promocyjnej cenie, ale nie będzie go na warsztatach, bo ma coś zaplanowane, to będzie mógł również odtworzyć całe te warsztaty w dogodnym dla siebie terminie. Szczegóły dla osób zapisanych na warsztaty znajdziecie na mailach, więc zaglądajcie proszę do skrzynek i zaglądajcie też do spamu, ponieważ bardzo często jest tak, że nasze wiadomości wpadają do spamu, my ich jednak trochę wysyłamy, także nie wszystkie skrzynki pocztowe po prostu je lubią. Nie będzie więcej edycji live, to znaczy nie planujemy już edycji na żywo.
dlatego że ja po prostu chcę lecieć dalej z tematem, chcę robić drugi poziom, więc to jest tak naprawdę jedyna szansa na to, żeby uczestniczyć w warsztatach na żywo. Ale oczywiście, jeżeli komuś wystarczy nagranie, to będzie miał też taką możliwość, będzie możliwe zakupienie takiego warsztatu nagranego. I teraz zerknę sobie, czy macie jakieś pytania. Poczekajcie chwilkę, proszę, bo tego jest sporo. Ojejku, tutaj zerknę sobie, słuchajcie, na telefonie, dlatego że widzę, że tutaj mam tylko możliwość podgląd do wybranych komentarzy, a tych komentarzy jest troszeczkę więcej. Wiem, że też Sarcia Wam na bieżąco próbowała też odpowiadać na te nagrania, znaczy na te komentarze, przepraszam. Jeju. Wiecie, że ja nie widzę swojego live'a na telefonie? Śmiesznie. No cóż, komentarze. Postarajmy się jakoś w takim razie wszystkie zerknąć na nie. Jak się można przygotować do warsztatów, jak się nie ma połączenia ze swoją intuicją? To jest fajne pytanie, słuchajcie. Przede wszystkim to, co warto zrobić, to po prostu wyzbyć się wszelkich oczekiwań i wszelkiej presji. Dlatego, że jeżeli mamy jakieś oczekiwania, to w przypadku, kiedy ich nie spełniamy, one powodują, że nakładamy na siebie presję, a kiedy nakładamy na siebie presję, to zamykamy tak naprawdę się na ten przepływ z góry. Jesteśmy wtedy bardzo ograniczeni, nasz umysł jest skupiony na tym, co chce, co usiłuje, co próbuje odnaleźć, a nie na tym, żeby po prostu pozwolił sobie na to, co do niego przychodzi. Także jeżeli chodzi właśnie o intuicję, to wystarczy nam zaufanie, zrelaksowanie i tak naprawdę poddanie się całemu temu procesowi. Postarajmy się odłożyć ego, ponieważ to nasze ego potrzebuje wiedzieć, to ono szuka potwierdzeń, to ono szuka dowodów, a postarajmy się po prostu zaufać. Jestem osobą z karmiczną 14, nie czuję, żebym doświadczała ograniczenia wolności. Czy ta wibracja może się przejawiać w jakiś inny sposób? Tak, oczywiście może się przejawiać w inny sposób. Ja tutaj dosłownie podałam jedną z możliwości, jaka się przejawia, natomiast też będę mówić więcej o tych karmach, tak naprawdę na osobnych warsztatach, które są karmie poświęcone. Poza tym pamiętaj, że to też nie jest tak, że to dotyczy nas całe życie. Pewne rzeczy się uruchamiają w nas. Nie wiesz jeszcze tak na dobrą sprawę, kiedy i gdzie ci się uruchomi. Czy być może już ci się uruchomiła. Często jest potrzebna rozmowa z numerologiem, dlatego że 14 to też jest takie doświadczenie życia, to jest chęć poczucia wolności wszystkimi zmysłami. To jest to na przykład, że jako dzieci szybko dojrzewamy, że mamy dostęp do wielu różnych takich praktyk, do których może niekoniecznie powinniśmy mieć dostęp, bo po prostu nadużywamy trochę tej swojej wolności. Więc tutaj jest to szeroki temat, natomiast to nie jest też temat, który dotyczy poprzednich wcieleń. Poza tym jeszcze a propos tej intuicji, słuchajcie, mamy na stronie kamienie dotyczące do pracy z intuicją, więc jeżeli ktoś nie ma zaufania, to warto sobie też pomedytować z tymi kamieniami po prostu przed warsztatem. Czy dzisiejszy live będzie zapisany? Będzie. Ja 2 razy byłam na regresingu, weszłam w medytację i czułam się wspaniale i lekko, a żal mi było z tego wyjść, ale nic nie widziałam i nic nie słyszałam. Co to może znaczyć? Słuchajcie, to jest tak, że niektóre osoby mają bardzo dużą łatwość we wchodzeniu w trans. Ja na przykład do takich osób należę. Są też osoby, które mają większą trudność, gdzie po prostu ta świadomość jest na tyle mocna, że ogranicza im dostęp do podświadomości. Czasami takie osoby po prostu potrzebują więcej sesji, żeby do czegoś dojść. Czasami potrzebują mieć po prostu dłuższy wstęp, jeżeli chodzi o wprowadzenie, żeby wejść właśnie w ten głębszy stan. Być może była to za szybka regresja, być może za krótko byłaś wprowadzana w taki stan, a być może po prostu nie byłaś gotowa jeszcze zobaczyć swojego poprzedniego wcielenia. Tak się zdarza, ponieważ nasza dusza działa z planem ochronnym i ona nam nie pokazuje, jeżeli coś jest dla nas jeszcze, jeżeli nie jesteśmy gotowi, żeby coś przerobić, żeby coś zobaczyć, żeby czegoś się dowiedzieć. Także może być tak po prostu, że albo jeszcze nie jesteś gotowa, albo potrzebujesz troszeczkę dłuższej praktyki, żeby wejść w ten stan. Warsztaty nie są certyfikowane. Aha, to już Sarcia odpisała. Czy w warsztatach na żywo będzie możliwość zadawania pytań? Ja bardzo bym chciała, żeby to były takie warsztaty, które będą bardzo interaktywne. To znaczy
tam będzie dużo pracy, którą będziemy wykonywać. Ja będę chciała, żebyście się dzielili tymi wynikami. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to jak najbardziej. Oczywiście, o ile to będą pytania, które będą interesujące dla całej grupy, bo pamiętajmy, że to są warsztaty grupowe, a nie tylko jednej konkretnej osoby. Czy jeżeli... Aha, dobrze, tutaj już też jest odpisane. Dora mówi, że na żywo pogubiłam się. One są na żywo, słuchajcie. Są na żywo online. Są na żywo na Zoomie. Natomiast później ta nagrywka będzie dostępna dla Was, czyli będziecie mogli też skorzystać z nagranych warsztatów. Cały czas mi wyskakują nowe komentarze, ale ja widzę tylko część tych komentarzy, a niestety nie mam podglądu nawet na telefonie, nie wiem dlaczego, nie mam dostępu do tego live'a na telefonie. Warsztat będzie na Zoom, tak? Ja po regresingu bardzo się czułam zmęczona, trochę zniechęcona. O, to ciekawe, bo raczej regresing to jest to jest forma głębokiego relaksu, tak jak powiedziałam, bardzo przypominająca medytację, nawet nieco głębsza, w związku z czym ciekawe, dlaczego się czułaś zmęczona. To najpiękniejszy prezent, jaki mogłam sobie zrobić, to prawda. Cieszę się. Ile będzie osób na kursie? Ciężko nam powiedzieć, słuchajcie, ile się zapisze ostatecznie. Nie jestem w stanie powiedzieć, ale wiem, że mamy jakieś ograniczenia techniczne, jeżeli chodzi o właśnie prowadzenie tego kursu, o streaming, także tyle, ile nam streaming pozwoli. I tyle, ile będzie chętnych oczywiście. Słuchajcie, to chyba wszystko takiego. Widzę, że macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie proszę, bo ja tak staram się przerzucać od góry do dołu. Nowe komentarze. Dziękuję za ciekawe wprowadzenie. Do zobaczenia w Serocku. O, fantastycznie. Super. Będziemy się widzieć u Joe Dispenzy. Od której godziny zaczną się? Ile będą trwały? Słuchajcie, i jakie godziny sobie zarezerwować? No więc warsztaty trwają 3 dni. Ja nie chcę, żebyśmy siedzieli od rana do nocy, ponieważ będziemy zmęczeni i to trochę nie przyniesie rezultatu. Chciałabym też robić przerwy na to, żebyście mogli, przerwy tak zwane na sekundę i przerwę na lunch, żebyście mogli też odpocząć chwilkę, zregenerować właśnie umysł. Także myślę, że dobrze by było, żebyście sobie zarezerwowały czas od 10 do 16 albo nawet do 17. Natomiast to są warsztaty i jeżeli będziecie potrzebowali trochę więcej czasu na coś, to przecież ja Wam nie powiem, że już jest godzina 16, ja idę do dzieci, tylko będę z Wami siedziała tyle, ile będzie trzeba. Czy wysyłane są potwierdzenia zapisania na kurs? Powinnaś dostać ze sklepu informację, że z potwierdzeniem zakupu oczywiście. Dobrze, słuchajcie, chyba nie ma nic więcej, a nie chcę Was też tutaj trzymać. Widzę, że większość pytań to już odpowiedziałam, bo się powtarzają. Czy będzie lekcja pracy z wahadłem? Będzie, oczywiście. Będzie, szykuję ją dla Was. Myślę, że to będzie też bardzo ciekawe dla Was i też nie chciałabym, żebyście naprawdę robili sobie jakieś presji, czy jakieś oczekiwania, czy jakieś stresy, czy mi się uda, czy ja potrafię. Czasami trzeba po prostu z czymś więcej troszeczkę poprzebywać, popracować, ale ja Wam to pokażę. Będziecie mogli to trenować naprawdę wszystko w domu. Dużo zaufania do tego, co robicie, do siebie przede wszystkim. To jest jedyne, co musicie wiedzieć i znać. Okej. Słuchajcie, myślę, że możemy zakończyć w takim razie, bo tutaj nie ma... Ja przynajmniej nie widzę takich pytań, które nie mogę ich też przewinąć wszystkich niestety, tak jak Wam powiedziałam, ale jeszcze sobie po tym live'ie przejrzę je i w razie czego odpowiem na te, na które nie odpowiedziałam. Aha, bo tu jest aż 247 komentarzy. Matko kochana. Okej. No dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za Waszą energię, za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego krótkiego live'u. Widzimy się w takim razie, mam nadzieję, 10 marca. Życzę Wam pięknych snów dzisiaj. Mam nadzieję, że będą związane z poprzednimi wcieleniami, żebyście miały o czym opowiadać, jak się spotkamy na warsztacie. Wszystkiego dobrego.